Hej, cześć, tu Mateusz z Max. Witam ciepło na czytaniach miesięcznych na kwiecień i tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców i później zrobimy czytanie na pracę i finanse w podobnej konfiguracji. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas można mieć takie szersze pojęcie i większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień itd., itd. Jak obliczyć swój ascendent? W opisie pod filmem znajdziecie link do strony, gdzie można to zrobić. Wodniki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na kwiecień. I to mi się podoba, myślę, że Wam też całkiem przypadnie do gustu. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No dobra, co odchodzi do przeszłości, co się kończy? To jakby pewne sprawy w tym miesiącu zaczęły przychodzić Wam łatwiej, prościej, może z mniejszym stresem, może z mniejszym ładunkiem energetycznym. Jak Wy się przedstawiacie? No dobrze, pojawiły się tutaj dwa rycerze. Jeden rycerz buław, a drugi rycerz mieczy. Przy czym od razu powiem, że ten rycerz mieczy mógłby przedstawiać właśnie Was, dlatego że on jest jak najbardziej przedstawicielem, reprezentantem trygonu powietrza. Jaka będzie dla Was rada? I czego raczej nie robić, czego unikać? No dobrze. Troszeczkę sprzeczność pojawiła się w tym czytaniu, dlatego że tak jak wcześniej mówiłem, ogólna energia jest całkiem korzystna i widzę tutaj dużo takiego ukojenia, wyluzowania, ale z drugiej strony pojawił się rycerz buław, który właśnie raczej mówi o wybuchowości, o jakimś stresie, albo być może o tym, że po prostu dużo rzeczy trzeba będzie w tym miesiącu ogarnąć. I tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest tak, że będzie obowiązków mniej w tym miesiącu, po prostu podchodzicie do nich, tak mi się gdzieś wydaje, z większym dystansem, z większym luzem, ale przejdźmy do czytania. I teraz tak, słuchajcie, z przełożenia macie kartę 10 kielichów i 10 kielichów, no tutaj jak możecie zobaczyć, przedstawia rodzinę, czy tam po prostu bliskich, którzy mają przed sobą tęczę, czyli symbol szczęścia. Oni gdzieś tam patrzą razem za horyzont. No i nie ukrywam, że jest to karta pełni emocjonalnej zadowolenia, radości. Mogła ona by mówić jak najbardziej o jakimś powodzeniu, o jakimś powodzie do świętowania. 10 kielichów, tak jak już zauważyłem, przedstawia bliskich, czy tam rodzinę, ale w ogóle takie bliskie środowisko i te osoby, które rzeczywiście są w tym Waszym bliskim środowisku, niewątpliwie tutaj dają Wam bardzo dużo ciepła, wsparcia, nadziei. Tutaj mam wrażenie, że ten miesiąc będzie bardzo towarzyski.
na przykład jeśli poprzedni miesiąc był troszeczkę mniej towarzyski, bo powiedzmy mieliście bądź miałyście mniej czasu na to, żeby rzeczywiście spotykać się z osobami, które lubicie, kochacie i tak dalej. 10 kielichów też w ogóle powiedziałaby, mogłaby mówić, mogłaby przedstawiać sytuację, w której wodniki są w potrzebie czułości. I tak jak już wcześniej wspomniałem, tutaj tej czułości dosyć sporo dostajecie od bliskich, ale wydaje mi się, że jeszcze nie o taką czułość chodzi. Zwłaszcza jeśli chodzi o single, to tutaj mam wrażenie, że wodniki mają ochotę na wiosnę się trochę pokokosić z drugą osobą. Czytanie na miłość i uczucia będzie zaraz, więc spokojnie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta cesarzowej. Czytam cesarza, ale powiedzmy, że jest to cesarzowa, bo właściwie to są dwie troszeczkę różne energie. Powiedzmy, że cesarzowa jest energią obfitości. Ona ewidentnie mówi tutaj również o kreatywnym działaniu, w ogóle o chęci, o takiej werwie do gdzieś realizowania swoich celów, do realizowania postawionych przez Was sobie zadań. Tak bym zasugerował. Karta cesarzowej niewątpliwie mówi o obfitości i jest 10 kielichów, czyli karta jakiegoś świętowania. Mam wrażenie, że w tym miesiącu, w związku z tym, że przychodzi wiosna, że trochę zmienia się pogoda, że zmienia się otoczenie, bo gdzieś rzeczywiście zaczynają kwitnąć rośliny i tak dalej, drzewa i tak dalej, to mam wrażenie, że po prostu z takim większym optymizmem patrzycie na rzeczywistość. I ten optymizm przekłada się właśnie, też mam wrażenie, na pracę, więc jest tutaj dużo więcej takiej kreatywności, więcej otwarcia. Cesarzowa jest w ogóle właśnie osobą dosyć taką pewną siebie, zadowoloną i dowartościowaną. I to też, słuchajcie, może być związane z tym, że jeśli w poprzednich miesiącach zaczynałyście jakieś nowe przedsięwzięcia, czy była zmiana miejsca zamieszkania, czy pracy, czy w ogóle zupełnie nowe relacje, to gdzieś mam wrażenie, że w kwietniu zaczynacie czuć się po prostu w nich pewniej, w tych nowych mieszkaniach, pracach, czy rzeczywiście relacjach. Bardzo ładna energia jest dla Was. I teraz tak, co do Was przychodzi? A zobaczcie, jest to karta sądu ostatecznego. Na tą kartę, mówię też kartę rezurekcji bądź zmartwychwstania. Bardzo ona mi tutaj pasuje właśnie do Waszego przekazu, ale też do tych świąt, które właśnie się zbliżają, jajeczne, tak bym zasugerował, tak bym powiedział. Mi się właściwie zazwyczaj kojarzyła Wielkanoc, święta Wielkiej Nocy z pisankami, ale dobra, nieistotne. Słuchajcie, karta sądu ostatecznego, czy tam rezurekcji, zmartwychwstania, mogłaby mówić po prostu o wejściu na wyższy poziom w jakiejś dziedzinie, czyli na przykład, nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, jeśli w Waszym życiu pojawiła się nowa relacja albo jakieś wyzwanie, to tutaj po prostu macie w kwietniu poczucie, że już nad tym panujecie i jest Wam coraz łatwiej, coraz lepiej, coraz przyjemniej. Karta sądu ostatecznego ewidentnie sugeruje, że jest gdzieś tutaj z Waszej strony takie odrodzenie energetyczne na wiosnę, dosłownie. Rozkwitacie i gdzieś tryskacie optymizmem, zwłaszcza jeśli wcześniej energia była trudna. Jeśli było Wam, bardzo stresująco, jeśli było bardzo pod górkę, co odchodzi do przeszłości. I to jest ciekawa informacja, dlatego że do przeszłości odchodzi karta 7 mieczy. A 7 mieczy przedstawia nie tylko jakiegoś tam złodzieja, oszusta, osobę, która tutaj się bawi w jakieś machlojki, ale mogłaby ta karta też w ogóle sugerować sytuację, w której nie wiecie jak działać, sytuację, w której chwytacie się tutaj wszystkiego, ale nie macie jakiegoś, planu czy instrukcji do tego wszystkiego, którego się rzeczywiście łapiecie. Ja bym powiedział, że przy 7 mieczy to jest taka energia, że na przykład jest nowa relacja, do tego jest na przykład nowa praca i jeszcze jakaś tam, jakieś wyzwanie w życiu prywatnym.
i nie wiadomo za co się zabrać. Tutaj wszystko po trochu, zupełnie nie wiemy co robimy, idziemy na ślepo, próbujemy, no ale na szczęście ta 7 mieczy odchodzi do przeszłości, więc no zwłaszcza w połączeniu z tą kartą cesarzowej i kartą sądu ostatecznego, tu jest więcej takiej celowości, tu jest więcej pewności, jest mniej... jest jeszcze jedna rzecz. Mam wrażenie, że jeśli było poczucie, że ktoś na Was zrzuca odpowiedzialność za pewne sprawy w bliskiej relacji bądź w pracy, to mam wrażenie, że swoją taką pewnością siebie, konkretem umiecie tutaj kogoś rzeczywiście ustawić do pionu. To też oczywiście może być związane z zespołem, no bo zobaczcie, no, ta 10 kielichów przedstawia grupę ludzi, ale już tak szeroko nie idźmy w takim razie. I teraz tak, jak Wy się przedstawiacie? I Wy zobaczcie, przedstawiacie się jako karta rycerza buław. No i rycerz buław właśnie tutaj mnie to dosyć zmyliło, dlatego że on jest taki wybuchowy, w gorącej wodzie kąpany, wszystko chce robić szybko. To jest rzeczywiście połączone z tą kartą 7 mieczy, że nie wiadomo za co się zabrać. Tylko że mi się wydaje, tak tutaj patrząc na cały rozkład, że rycerz buław mógłby w ogóle mówić tutaj o sprawności, o tej werwie rzeczywiście. No i znowu to, co powiedziałem wcześniej, że pewne sprawy Wam przychodzą z, jakby to powiedzieć, no nawet nie tyle, że z większą łatwością, tylko jakąś rutynę sobie już wypracowałyście, czy właśnie w relacji, w pracy, czy jakąś związaną na przykład z tym, że od lutego czy od stycznia jesteście na jakiejś diecie, powiedzmy, no i czy tam wróciłyście do ćwiczeń i było dosyć trudno, nawet też z mobilizacją, ale cisnęłyście do przodu. W kwietniu jest poczucie, że no dobra, już gdzieś ta rutyna jest w moim życiu, już gdzieś ją umiem utrzymać, już się coraz pewniej w tym czuję. Też w ogóle mam wrażenie, że jeśli wcześniej był pewien zastój i poczucie zmęczenia, no to tutaj ewidentnie pokazujecie się w tym miesiącu bardziej tak dynamicznie, z taką inicjatywą, z chęcią. Słuchajcie, jaka jest dla Was rada? A właśnie w radzie jest rycerz mieczy. I zobaczcie, ten rycerz mieczy jest zupełnie inny, jest przeciwieństwem tego rycerza buław. Rycerz mieczy w ogóle przedstawia trygon powietrza, czyli wodnika, bliźnięta lub wagę. O co chodzi? No, żeby gdzieś wodniki podążały za swoją, nie wiem, intuicją, za tym, co tam jakiś wewnętrzny głos Wam mówi. Zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany, których nie jesteście do końca pewni lub pewne, ale ten rycerz mieczy w ogóle sugeruje, żeby się skupić i żeby kontynuować coś, co robiłyście, dlatego, że gdzieś najprawdopodobniej już za niedługi czas będziecie widzieć tego, no nie wiem, efekty, jakieś tam większe, lepsze zbiory owoców. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, bo tak trochę zakręciłem. Skupić się i działać tak jak do tej pory. Na pewno gdzieś nie pozwolić ponieść się emocjom. Też osobie, która mogłaby Was popędzać, osobie, która mogłaby Was krytykować, osobie, która mogłaby Was ewentualnie gdzieś tam, no nie wiem, spróbować uciekło mi to słowo. No, że ktoś chce używając takiej pasywnej agresji gdzieś, powiedzmy, zwrócić Wam uwagę. Nie pozwolić sobie na to i zaznaczać gdzieś swoje granice, ale w taki sposób grzeczny, uprzejmy, z klasą. Bądźcie mądrzejsi aniżeli inni, czy tam inne. No i właśnie zobaczcie, czego nie robić, czego unikać. Momento. Macie tutaj karty Królowej Kielichów. A Królowa Kielichów jest właśnie osobą taką, w negatywie oczywiście, bo tutaj czego unikać? Taką bardzo rozemocjonowaną. Osobą, która nie do końca kontroluje swoje emocje, ewentualnie osobą, która się nie dzieli swoimi emocjami i odczuciami i to po prostu w niej narasta i po jakimś czasie rodzi się jakaś frustracja, napięcie i tak dalej. No na takie rzeczy raczej sobie nie pozwalać.
sobie. Nie róbcie czegoś takiego. Wyrażać swoje emocje, tylko że tak jak już ten rycerz mieczy nam chciał tutaj przekazać, ja bym w ogóle sugerował, żeby zastanowić się, dlaczego jest Was ostatnio łatwo wyprowadzić z równowagi. I to nawet nie chodzi mi tutaj o to, że robicie komuś awantury, tylko łatwo Wam się zmienia nastrój. Tak bym powiedział. Zastanówcie się, z czego to rzeczywiście może wynikać. No i wypadałoby nad tym popracować. Nie wiem, czy to chodzi o, no nie wiem, nieregularny sen, odżywianie się, brak... O, słuchajcie, karetka pogotowe na potwierdzenie. Może brak ruchu, przebywania na świeżym powietrzu. No, jest to do przyjrzenia się. Nie wiem czemu, ale czego nie robić i czego unikać. Macie tutaj jakąś bardzo rozemocjonowaną kobietę, która nie do końca umie poradzić sobie ze swoimi emocjami i mogłaby chcieć to na Was gdzieś wyładowywać, odbijać. Takiej osoby unikajcie, ewentualnie no, przez trzydzielcie to co mówi, no bo gdzieś najprawdopodobniej pod wpływem emocji no, nie panuje nad sobą i mówi różne rzeczy, niekoniecznie prawdziwe. Sprawdźmy teraz, jak przedstawia się u Was strefa miłości i uczuć na ten miesiąc. Jaka będzie ogólna energia wodniki i wodniczki? Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się Wasz partner lub partnerka, jeśli macie relację. A coś karta się nie chce wyciągnąć. Jak Wy się przedstawiacie, wodniki? No to jest bardzo dziwne. No jak to wodniki, dlatego że pokazało się tutaj miecze, dosyć takie trudne karty, a Wy się przedstawiacie jako słońce. Czyli albo dobra mina do złej gry, albo po prostu pomimo jakichś ostatnich przejściowych problemów lub przeciwności losu, no gdzieś nie czujecie, żeby to na Was wpływało. Bardziej tutaj mam wrażenie, zajmujecie się własnym rozwojem, skupiacie się być może na pracy, na realizowaniu jakiejś pasji, aniżeli na zastanawianiu się, no nie wiem, zwłaszcza single. W sensie nie zastanawiają się, tylko takim pogrążaniu się na przykład w smutku, że jestem samotny albo samotna. A rada dla Was? No dobra. Sama karta wypadła. Jest to karta umiarkowania. Czego nie robić, czego raczej unikać. No słuchajcie, wodniki, no nie jest tak źle. No właśnie jest w porządku. Może lekko rutynowo, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje. Ale zacznijmy. Co ja tutaj będę wymyślał? Z przełożenia dla związków jest karta 4 buław. I ta karta dosłownie sugeruje pogodzenie się, pokój, spokój. No i to, że jest gdzieś stabilnie, ale może lekko rutynowo. Być może ten brak dynamiki, dynamizmu Was może rzeczywiście irytować, albo Waszą drugą połówkę. Bo oczywiście te energie sobie tutaj możecie zamieniać, ale zobaczcie, ta karta przedstawia 2 osoby w białych szatach, nad nimi 2 białe gołębie, czyli symbole pokoju. Mam wrażenie, że cokolwiek ostatnio się nie działo, w tym miesiącu idzie to ku pokojowi, pojednaniu i tak dalej. Szczerze, mam wrażenie, że relacje, które są nieokreślone, bądź nie wiadomo było, w którą stronę zmierzacie, w tym miesiącu jest czas najwyższy, aby porozmawiać i podjąć wspólnie jakąś decyzję. Czy rzeczywiście, w którą stronę idziecie i czy rzeczywiście razem. Jeśli chodzi o single, no to słuchajcie.
z przełożenia ta czwórka buław mogłaby sugerować stabilizację, mogłaby sugerować, no, najprawdopodobniej to, że w tym miesiącu bardziej skupiacie się na ogarnianiu swojej rzeczywistości, pracy, no nie wiem, swojego mieszkania, jakiejś pasji, wszystko co jest związane z waszym poczuciem komfortu życiowego. Ale szczerze, wydaje mi się, że w tym miesiącu nie ma miejsca na relacje, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, gdzieś was to nie boli. I myślę, że to jest całkiem niezła informacja. Tutaj bym powiedział, że dla osób, które ostatnio borykały się z trudnymi emocjami po rozstaniu albo po niemiłym zachowaniu pewnej osoby, na którym wam zależało, tutaj mam wrażenie, że po prostu przechodzicie z tym do porządku dziennego i tyle, żyjecie dalej. Jeśli chodzi o związki, to dla was z ogólnej energii jest karta 8 mieczy. Karta lekkiego autosabotażu, czyli z autosabotażu albo takiego właśnie poczucia, że nie wiadomo, w którą stronę idzie ta relacja lub relacja się gdzieś nie rozwija. Na tej zasadzie, że gdzieś rzeczywiście jest rutynka. I mam wrażenie, że początek wiosny, że kwiecień jest fantastycznym czasem, aby rzeczywiście zacząć ją przełamywać, chodząc razem, na spacery, jeżdżąc na rowerach, cokolwiek. Nie mówię wam, żeby tutaj sobie wykupywać pakiet jakichś super szkoleń wspólnych za wielkie pieniądze, bo nie chodzi o to. 8 mieczy sugeruje, że w tym miesiącu jest do porozmawiania. Tak bym zasugerował. Również jedna rzecz dla osób, które szukają razem mieszkania bądź chcą razem się przeprowadzić. Tak też widzę, że tutaj gdzieś ostatecznie coś się rozgrywa, jakąś decyzję trzeba podjąć, ewentualnie na jakąś opcję trzeba się zdecydować tego mieszkania czy nieruchomości. Zobaczcie, jeśli chodzi o single, to w ogólnej energii jest 8 mieczy i znowu lekka sprzeczność, dlatego że z jednej strony taka radosna, stabilna karta, a z drugiej strony jakiś autosabotaż i pewna klatka umysłowa. Ta klatka umysłowa może być związana z tym, że albo nikogo nie ma dookoła ciekawego i sobie myślicie, jest jak jest, co ja zrobię? Przecież nie namaluję sobie tutaj wymarzonego partnera i nie ulepię z gliny, czy tam z wosku, czy z czegoś innego. Na tej zasadzie, że chyba już nikogo nie poznam, nikogo dla mnie nie ma. To może być taka klatka rzeczywiście. Ewentualnie mam wrażenie, że w tym miesiącu chciałem użyć takiego dziwnego stwierdzenia, zablokowany przepływ romantyczny, nie wiem, jakkolwiek to zabrzmiało, wychodzi na to, że gdzieś, chyba nic się nie pojawi nowego. Tak bym zasugerował. Jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji, jak 10 mieczy. I słuchajcie, jest to karta takiej rezygnacji trochę poddania się, bądź rzeczywiście rutyny. Na takiej zasadzie, że nie czujecie do końca, że druga połówka was adoruje, że jest czuła, że się stara. Na takiej zasadzie, że myśli sobie, przecież i tak jesteśmy razem, to co ja tam będę? Przecież nie będę codziennie kwiatów kupować. Chociaż to nie o to chodzi, ale mam nadzieję, że łapiecie, o co mi chodzi. Po prostu. Na tej zasadzie też, że jakby jedno z was wolałoby, spędzać czas w domu oglądając telewizję, a drugie wolałoby gdzieś chodzić, zwiedzać, poznawać i jest takie, być może trzeba dać sobie przestrzeń i spędzać więcej czasu oddzielnie, ale teraz przeczę sobie samemu, dlatego że wcześniej powiedziałem, że wiosna jest dobrym czasem, żeby wyciągnąć starego lub starą na rowery, spacery i tak dalej. Co ja tam miałem zobaczyć? Że co przychodzi do singli 10 mieczy. Odpuszczenie sobie kogoś na przykład, zwłaszcza jeśli trudna była relacja, bądź jeśli ktoś was niesprawiedliwie bądź niefajnie potraktowała. Druga rzecz jest taka, że ja mam wrażenie, że niektórzy single, czy tam, tak się chyba mówi, osoby, które są singlami, mam wrażenie, że po prostu nie mają gdzieś nadziei,
na poznanie drugiej osoby, nawet nie próbują i gdzieś tam machnęły sobie ręką. Tutaj widzę, że przychodzi, no chyba nic, ewentualnie jakieś takie, no zwątpienie po prostu. Tylko że, no, wy pokazujecie się jako karta słońca i zacznijmy od związków. Karta słońca mogłaby sugerować, że jesteście osobami, które czują, że wasze potrzeby mogą być omijane, lekceważone. Potrzeby na przykład właśnie czułości albo spędzania ze sobą czasu w sposób ciekawy. Ale jeśli chodzi o kartę słońca, to w ogóle ona pokazuje was bardzo optymistycznie. Na tej zasadzie, że wy i tak sobie umiecie zorganizować czas, życie, macie się na czym skupiać. Ta karta by sugerowała, że niektóre osoby niepotrzebnie wtrącają albo pozwalają się wtrącać dzieciom do waszych problemów, relacji, coś takiego. Albo w ogóle osobom trzecim. Tak bym zasugerował. Na pewno, jeśli były tutaj wcześniej niesnaski, fochy i tak dalej, wy możecie odetchnąć, dlatego że no jest karta sukcesu oraz karta czwórki buław. No tylko ta strefa komfortu ewentualnie tutaj mogłaby was mierzić. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, no wy przedstawiacie się jako karta słońca. No i słońce raczej mówi o no, takim pozytywnym nastawieniu do rzeczywistości, ale to na takiej zasadzie, że okej, tak jak już powiedziałem wcześniej, odpuszczam sobie na razie szukanie partnera czy partnerki, skupiam się na swoim życiu, na swoich pasjach, przyjemnościach, pracy, swoim mieszkaniu itd., itd. No i gdzieś daje mi to szczęście, zadowolenie. Mam czasami rzeczywiście no takie poczucie, że mam ochotę na jakieś czułości, no ale no to jeszcze nie jest na tyle wielkie, żeby tutaj były jakieś doły i problemy z waszej strony. Wy tutaj się pokazujecie raczej jako osoby, które korzystają z życia, są zadowolone, no i gdzieś tutaj no, nie płaczą, a myślę, że to już jest ważne. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest karta umiarkowania i ta leśna wróżka mogłaby tutaj zasugerować, żeby przejąć kontrolę i gdzieś zmobilizować drugą osobę i tutaj wyciągnąć z tego, no nie wiem, z tej sofy, z łóżka, albo może właśnie zaciągnąć do łóżka. Chodzi tutaj o to, żeby unikać rutyny. Wiadomo, że dla związków z jakimś długim stażem, albo w ogóle dla pewnych związków, no ta rutyna przychodzi zawsze. I to jest fajne, że można z drugą osobą nic nie robić. Ale no jeśli jest tego za dużo, no to tutaj no trzeba nad tym popracować. Więcej czasu spędzać na łonie natury, wspólnie razem. Tak jest tutaj pokazane. Łagodzić spory zamiast się czepiać. Tak też jest tutaj pokazane. Jest to dobry czas na ukojenie, złagodzenie, pogodzenie się. Rada dla singli. Umiarkowanie. Nie szukać na siłę. Nie szukać na siłę i też, no bo ja też mam wrażenie, że może momentami przychodzić do was po prostu irytacja. No na tej zasadzie, że nie ma nikogo ciekawego. Albo no wydaje wam się, że wszyscy są tacy sami, więc może rzeczywiście w kwietniu lepiej odpuścić sobie jakieś randkowanie, albo inaczej powiem, odpuścić sobie szukanie, ewentualnie no może tutaj ktoś was znajdzie. Odpuścić sobie, wyluzować. Czego nie robić, czego unikać dla związków. Karta Asa Mieczy. No i jest to karta komunikacji, nowego początku. Takiej komunikacji dyplomatycznej, konkretnej. I o co chodzi? Chodzi o to znowu, tutaj potwierdzę, żeby się nie czepiać, żeby nie drążyć, tylko wreszcie coś ze sobą zostawić, ale wyjaśnione. Określić jakieś zasady i rzeczywiście no, unikać też, słuchajcie, no, chowania, ukrywania swoich emocji, uczuć, potrzeb. Może ta druga osoba zupełnie nie wie, że wy się chcecie przytulać częściej, aniżeli to rzeczywiście robicie. Może myśli, że tak wam jest dobrze, no trzeba o tym zakomunikować. Czego nie robić, czego unikać dla singli. Karta Asa Mieczy. No, powiem tak. Unikać komunikowania się z osobami, które ostatnio was zawiodły, z osobami, które no coś tam nie wyszło, albo z osobami, które nagle przestały się odzywać,
Jak będą chciały, to się odezwą. No dajcie tutaj przestrzeń do zawalczenia o was. Tutaj bym tak powiedział, nie odzywać się do eksów i od osób, o których nie wiadomo, i nie odzywać się do osób, którym nie wiadomo o co chodzi lub chodziło. No tyle, słuchajcie. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla was ogólna energia? O, no i tutaj dobrze. Znowu mi się pokazuje, że jest co świętować. Co do was przychodzi, co się pojawia? Kolejna karta radości i świętowania. Co odchodzi do przeszłości? Jakaś iluzja, nieumiejętność skupienia się, poczucie, że za dużo się dzieje i nie wiadomo za co się zabrać. Jak wy się przedstawiacie? Komfortowo. Ale też słuchajcie, na rozdrożu, kurczę. O co tutaj może chodzić? No to jak wodniki zaczęły czuć się dobrze i komfortowe w pewnej sprawie, ale zastanawiają się, czy no jeszcze gdzieś tutaj nie przedobrzyć, a może pojawi się jakaś propozycja. Rada dla was. Karta Słońca. Słuchajcie, już kolejny raz pokazuje się dla was Słońce. Tylko pozazdrościć. Czego raczej nie robić i czego unikać. No dobrze, dobrze, dobrze. Momento. Powiem tak. Jest ok. Zobaczcie, z przełożenia jest dla was karta Pazia Mieczy. I Paź Mieczy, no bardzo się stara, bardzo chce, bardzo próbuje. Tutaj to jest taki mały paź z dużym mieczem, który może troszeczkę porywa się z motyką na słońce, ale gdzieś się nie poddaje. I w tym miesiącu, tak jak już mówiłem wcześniej, no gdzieś wychodzi na to, że zaczynacie czuć się coraz pewniej, bardziej już jak rycerz, aniżeli jak paź. Na przykład w sytuacji nowej pracy lub w sytuacji z nowymi pracownikami. Paź Mieczy też sugeruje, że jakieś wieści, wiadomości może do was idą. Ewentualnie trzeba będzie dużo się komunikować, dlatego że możecie mieć w swoim zespole osoby, które trochę sobie momentami leserują. Czyli tak wiecie, udają, że pracują. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was trójka kielichów, a to karta przedstawiająca zadowolone, świętujące ze sobą razem osoby. No, jak najbardziej mam wrażenie, że dla części z was pojawi się jakiś sukces związany z propozycją pracy lub rzeczywiście no, tym poczuciem, że już jesteście na szerokich morzach, czy tam głębokich, czy jakichkolwiek i już sobie super na nich radzicie, już coraz lepiej i to wam daje taką satysfakcję i radość. Inna rzecz też jest taka, że ze współpracownikami macie dobre kontakty, jest luźno, jest przyjacielsko powiedzmy, ale no momentami może to wpływać na to, że część z nich po prostu, zwłaszcza młodszych lub jakichś tam niedojrzałych bardzo emocjonalnie, zacznie to gdzieś wykorzystywać, że macie zbyt dobre, zbyt bliskie relacje i kontakty. Zobaczcie, przychodzi do was karta rycerza kielichów. To już wasz trzeci rycerz, bo wcześniej był buław oraz mieczy. I zobaczcie, ten rycerz na rybie, on tutaj wznosi kielich do góry, więc jest zadowolony. Więc coś sobie tutaj świętuje. Powiedziałbym też, że to jest świetny miesiąc na to, aby gdzieś wziąć sobie dłuższe, wolne,
zrobić dłuższy weekend i po prostu odpocząć, poświętować, skupić się na czymś luźniejszym. No, nie wiem na czym. Spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, w krótkim wyjeździe czy imprezowaniu. To już zależy od tego, co lubicie. Być może przyjdzie do Was propozycja. Znowu to podkreślę. I to też do osób, które na przykład są nowe gdzieś w pracy. Już zaczynacie się czuć pewnie i tutaj nagle coś może nowego się pojawić. No i jest zagwozdka. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta 7 kielichów, czyli karta związana z iluzją, z brakiem pewności, to jest taka karta przedstawiająca Was jako osoby, które na przykład nie mogą się skupić, albo jest wiele zadań i próbujecie zrobić każdy po trochu i żadnego nie kończycie, albo w ogóle nie wiecie, za które się zabrać najpierw. I no, ta energia odchodzi do przeszłości, więc no, gdzieś bardzo dobrze skupienie jest, przynajmniej w Was. Ten koniec iluzji też sugeruje, że no, część z Was postawia, jak to się mówi, stawia do pionu pewne lekceważące, obijające się osoby w pracy. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta 2 buław i 2 buław mogłaby sugerować o rozdrożu, że nie wiadomo co zrobić, dlatego że i zostanie w obecnym miejscu pracy, i zmiana wydają Wam się całkiem korzystne. To dla osób, które rzeczywiście mają przekaz z propozycją. Jeśli chodzi o osoby, które mają, no, takie obijające się osoby w pracy, 2 buław mogłaby sugerować stawianie granic, więc jesteście gdzieś osobami nie srogimi, na przykład jak cesarz, tylko gdzieś tutaj no, jesteście osobami empatycznymi, ale takimi też, które są profesjonalne i umieją komuś zwrócić uwagę. No tutaj mam wrażenie, że w tym miesiącu troszeczkę więcej trzeba będzie tą rozumową stroną działać, aniżeli emocjonalną. 2 buław też mogłaby mówić o strefie komfortu, więc ktoś z Was czuje się komfortowo w pracy, zwłaszcza na jakimś nowym stanowisku, bądź jeśli ostatnio były redukcje etatów czy coś tam. Tutaj informacja, że raczej jest co? Świętowanie, zadowolenie, u Was redukcji nie będzie. Zobaczcie, w Radzie macie kartę Słońca. Przepiękna karta. Bardzo ją lubię w tej talii. Jest tak słoneczna. O właśnie, tutaj też mam słoneczko i moje żółte świece. Ale ona właśnie dosłownie sugeruje optymizm, żeby spojrzeć gdzieś z optymizmem i z większym luzem na sprawy zawodowe, ale też nie pozwolić, żeby rzeczywiście inne osoby to wykorzystywały. Nie mówię o tym, żebyście wyluzowali sobie trochę w pracy, tylko żeby no, mieć bardziej pozytywne do niej podejście. To tutaj troszeczkę przeczę sobie samemu, ale no cóż, no macie sprzeczności w tym czytaniu i w ogólnym, i w miłości, i tutaj. Karta Słońca to jest rada, że no ktoś z Was rzeczywiście zasługuje na urlop bądź dłuższy weekend i trzeba koniecznie to zrobić, żeby gdzieś, w sensie wziąć, żeby zadbać gdzieś o siebie, wyluzować się, naładować baterię, bo ostatnio było chyba intensywnie. Czego nie robić, czego unikać? Zobaczcie, 4 buław i no to jest ciekawe, bo ta karta przedstawia 2 osoby, które gdzieś tutaj mają silną więź. I o co chodzi? Nie spoufalać się z współpracownikami bądź z szefostwem, zwłaszcza jeśli to jest nowe miejsce pracy. Jeśli jakiekolwiek propozycje się pojawiają w Waszym życiu, albo jakieś plotki, że w tym i w tamtym dziale jest wolne stanowisko, to raczej nie opowiadajcie o tym na głos, nie chwalcie się wszystkim, no bo ktoś może po prostu podać to dalej, nawet nie myśląc, nie to, że chcąc Wam zrobić specjalnie pod górkę, tylko tak wiecie, ktoś może palnąć gdzieś tam, no i nieodpowiednie osoby się o tym dowiedzą. Co tam jeszcze było w tej karcie? Czego nie robić, czego unikać? No, pamiętajcie o odpoczynku, dlatego że mam wrażenie, że znowu ktoś z Was no, ma zaległy urlop, bądź rzeczywiście zasługuje i potrzebuje chwili wytchnienia.
Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć i papa.